Za chwilę takie uderzenie tętna, że tak nie wiadomo, czy to jest stres, adrenalina. Już strzela wszystko, co może z mojego organizmu, żeby to zrobić. Mieszkam w Japonii ponad 4 lata. Nigdy nie byłem na górze Fuji, chociaż kręciłem ją już z wielu różnych kierunków. Po tak długim czasie unikania tematu dziwnie byłoby po prostu nagle na nią wejść jak każdy turysta. Nie, potrzebowałem czegoś ambitniejszego, trudniejszego. I w końcu to znalazłem. Wejście na górę od poziomu morza. 60 km podejścia. 3776 metrów wysokości. I świadomość, że przeszedłeś całą Japonię na wysokość. Pierwszy krok. Shinkansen z Tokio do Fujishi. Namówiłem na to Maćka, który na tę trasę przyleciał specjalnie z Hongkongu. Nie było miejsca w hotelu, więc będziemy spać na dziko, na plaży. No coś pięknego. Wychodząc z hotelu rano nie spodziewałem się, że będę spał na plaży gdzieś na jakimś kompletnym wypiździejewie. Sorry. Ile bodźców w ogóle dookoła, te dźwięki roślin, morza, ptaków, do tego zapachy, kurde. Centralnym elementem tego rytuału jest butelka wody. Nabierasz trochę wody z morza i niesiesz ją ze sobą aż w najwyższy punkt Japonii. Szczyt Kengamine. Na czubku góry Fuji. Więc to właśnie teraz zrobimy. Jeden wschód słońca, żeby ją nabrać i następny wschód słońca, żeby ją wylać w najwyższym punkcie Japonii. Nasza trasa rozpoczyna się w mieście Fujishi, gdzie znajdziemy punkt wybrzeża najbliższy do szczytu góry Fuji. Pomiędzy nami a górą jest około 20 godzin trekkingu. Najpierw przez miasto, potem przez lasy, leśne drogi. Według planu w pewnym momencie dochodzimy do trasy wspinaczkowej Fujinomiya, która jest najbardziej stromym, ale najkrótszym podejściem turystycznym na górę Fuji. Większość ludzi właśnie tam podjeżdża autobusem do tak zwanej 5. stacji, aby odbyć około 5-godzinną wspinaczkę na szczyt. Przejście prawie 4000 metrów elewacji za jednym zamachem to spore przedsięwzięcie dla nóg i jak Maciek powiedział, bardziej się na tę górę chyba nie da wejść. 4000 metrów elewacji w ciągu 24 godzin. Jak to się tak powie na głos, to brzmi dość... Zaczęło padać, ale nie jest bardzo źle. Hello? 5 km. Dość szybko okazuje się, że nie będzie tego dnia łatwo. Japońskie lato od rana zaczyna nam dawać ostry wycisk. Jest duszno, gorąco, pada rzęsisty deszcz I jak przestaje być deszcz, to zaczyna być strasznie gorąco. Pada bardziej niż byśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że będą takie okienka w tym deszczu, że dojdziemy. Bez jaj. i dość szybko okazuje się, że wziąłem zdecydowanie za ciężki plecak jak na taką trasę. Nie wiem, czy to się uda, kurde. Jeśli tak będzie padać, to chyba się poddamy, bo jesteśmy w 1/4 całego dystansu, a... Taki fajny klimat. 17 km. Ja mam podejście, że mogę iść przemoczony przez deszcz tak długo, jak mam na horyzoncie tę nagrodę w postaci pięknego wschodu słońca na szczycie. No i wtedy dostajemy informację, która naprawdę nas podłamuje. Zmieniła się prognoza na jutro i wygląda na to, że wschód słońca na górze Fuji to będzie burza i mgła. Nic nie będzie widać. Zobaczymy. No ale idziemy. Cały czas godzinami pod górę.
Jesteśmy tak mniej więcej w połowie całego dystansu, jeśli chodzi o odległość tak na płasko. Ale przed nami tak naprawdę właściwa wspinaczka, więc w tych lasach istnieje ryzyko spotkania niedźwiedzia japońskiego. Nie atakować niedźwiedzia. Bądź bardziej pozytywny, Krzysiu. Pozdrawiam mamę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za jakąś godzinę dojdziemy do trasy, po której chodzą ludzie, którzy po prostu się wspinają na Fuji normalnie. To jest tak, jakbyśmy zaczynali normalnie, a mamy już w nogach no już prawie 10 godzin chodzenia. Możecie się zastanawiać, gdzie w tym filmie są widoki na magnificencję góry Fuji. No otóż góra Fuji jest niewidoczna, bo jest mgła. A teraz my jesteśmy we mgle. Jest całkiem fajnie. Ładne widoczki z ptaka. Zmęczeni, powoli zaczynamy składać wszystkie fakty do kupy. Jesteśmy wyczerpani i zmoknięci. Pomimo wyczerpującego tempa przez ciężkie plecaki, większość dnia szliśmy za wolno, a dodatkowe przerwy na przeczekanie deszczu spowodowały, że możemy nie zdążyć do bazy przed nocą. Ja umieram, mam internal bleeding. Okej. Prognoza pogody na szczyt beznadziejna. A musicie wiedzieć, że szczyt góry Fuji we mgle to jeden z największych zawodów, jakich można doświadczyć w życiu, bo nie widać absolutnie nic. Pokonaliśmy 35 km i około 1500 metrów elewacji, kiedy dobijamy do głównej drogi. I widzimy na niej autobus, jadący w drugą stronę. Poddajemy się. Pokonany i zmęczony wracam do Tokio i próbuję jeszcze coś mądrego powiedzieć. W połowie drogi, w 1/4 drodze, czyli jakbyśmy szli dalej, to dopiero za parę godzin. Cały następny dzień o tym myślę. Nie chciałem mieć takiego wspomnienia, jak wejście na górę Fuji pierwszy raz, po to, żeby kompletnie nic nie zobaczyć. I jednocześnie się zastanawiam, o czym będzie ten film. Czy w ogóle nie powinienem robić filmu, który kończy się porażką? Czy może powinienem to ubrać w jakąś historię, że odpowiedzialna decyzja o porażce jest lepsza niż sukces na siłę? Sprawdzamy prognozę pogody. Jeśli Maciek przełoży sobie lot powrotny, to mamy jeszcze jedną szansę. 2 dni później wracamy w dokładnie to samo miejsce, gdzie się poddaliśmy. Nie uda nam się zaliczyć całej tej trasy na jeden raz, ale co z tego? Zaliczymy całą na raty. 2 dni później. Przynajmniej jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie i spakowaliśmy lekkie plecaki. Damy radę, no. Oszukane, rozbite na 2 tury. Odpoczynek to nie oszukane. Trochę oszukane jednak. Najważniejsze, że aura dzisiaj jest dużo korzystniejsza. No dzisiaj się bardziej chce iść. To mi przypomina w ogóle wąwozy lesowe w Kazimierzu. Nasz początkowy entuzjazm został troszkę przycięty, bo pomyliliśmy drogę i szliśmy w złą stronę przez las przez pewien czas. Ale zdarza się. To jest wszystko przygoda trekkingowa. Zrobiliśmy sobie przy tym jedno utrudnienie. Zaczęliśmy trasę o tej samej godzinie, o której skończyliśmy. To znaczy, że musimy się naprawdę spieszyć, żeby wyjść z lasu przed nocą. A żeby zdążyć na wschód na szczycie, praktycznie nie mamy czasu na odpoczynek. Ale taki hardkorowy japoński las to jest złowieszczy. No jak się pójdzie na przełaj przez las, to jest gorzej. Co to tam, 1600 metrów, jeszcze 3000 przed nami. 2000. No to jest, matematyka nigdy nie ma moją dobrą stroną. Dlatego jest ten grafik. Polana w ogóle z kwiatami, wygląda jak z Dark Souls. To jest w ogóle walka z bossem tutaj będzie.
Niesamowicie tu jest. Odkryliśmy sami te polany. Sami gotowaliśmy nasze plany. To nie jest normalne wyjście na górę Fuji. Normalnie idzie się do bazy, odpoczywa się i się idzie po ścieżce. Bo teraz to już z tym nie zrobimy, trzeba się przez to przepieć. O, jest. Dojechaliśmy. No i tym sposobem skróciliśmy tę drogę o ileś kilometrów. Udało się. Już się ściemnia, spieszymy się, żeby zdążyć jeszcze. Już jesteśmy na drodze, więc oświetlimy się i jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej w nocy nas nie złapie w lesie. Jeszcze mamy 2 godziny drogi do schroniska, od którego zaczyna się wspinaczka. Kolejna scenografia jak z horroru. Powtórzę zdanie sprzed kilku dni. Prognoza pogody na Fuji jest bezwartościowa. Dzisiaj miała być idealna pogoda, niebieskie niebo. Jeśli dzisiaj jeszcze za mało klimatów horrorów, zapraszamy do Silent Hill. W ogóle, widzisz ten? Widzisz ten cały... No widzę. Zrobimy to, proszę Państwa. Wyjdziemy na szczyt. Tam jest Fuji City, w sensie. Stamtąd wyszliśmy. Pięknie, no kurde, już jesteśmy nad chmurami, naprawdę. Trzymajmy kciuki, żeby wschód słońca totalnie rozpierdolił. Niech to będzie najpiękniejszy widok naszych żyć. Trzeba się przy tym przebrać, bo już temperatura spada. Czas na kolejne przeszkody. Noc, zimno i chorobę wysokościową. Trochę się zaczynam dziwnie czuć od wysokości, w sensie mam takie płuca przytkane, więc trzeba będzie uważać, bo żebym się nie przycisnął za bardzo. Podobno jest tak, że jak ktoś biega na przykład i ma większą wydolność płuc, to może nawet być dla niego gorzej. Ale nie wiem, z czego to wynika. Tamte światełka, co widzicie, to są ludzie, jest taki szlak ludzi wchodzących z lampami. Jak tam, Maciek? Trzymasz się? Daj radę! Człowieku. Nie tak rzeczy się robiło po tym No. całym dniu, stary. Jesteśmy już nad chmurami, a nad nami są gwiazdy. Przez zmęczenie zaczyna do mnie docierać, że to, co robimy, jest trochę magiczne. Akurat kiedy dochodzimy do najdalszego miejsca, gdzie da się dojechać autobusem. Doszliśmy do początku wspinaczki na górę Fuji, żółwik. Kilometry pod górkę to by było. Ale wszyscy inni jak patrzą w dół, to widzą, że jest ładny widok. A my widzimy ląd, który podbiliśmy. A co to jest? Co ty tu robisz? No, sobie tak przyjechałam. Ty tutaj czekałeś na nas od 3 dni? Tak. Jest kilka podejść na górę Fuji i każda ma swoją 5. stację. Każda ma swoją numerację stacji. My jesteśmy na trasie, która się nazywa Fujinomiya Trail, która jest najmniej uczęszczana. Od teraz jesteśmy z Maćkiem i z Kasią. Jedziemy Kasią? na szczyt. Spoko wyglądały. Jak płetwo nurkowie. No, nasze podłoże już się zmieniło. Jesteśmy na wulkanie. Jak śmiesz być w takiej dobrej formie. Mamy 5 godzin do tego. Zaczynam się czuć, jakbym chodził po powierzchni księżyca. Jak będzie ten wschód, to będzie fajnie i będę wtedy podekscytowana, ale jak na razie
męczy mnie myśl dalszego wspinania się. Ta trasa to jest też mój eksperyment żywieniowy przed maratonem, bo wszystko odbywa się bez żadnych węglowodanów. Więc co jakiś czas popijam sobie olej MCT. Bardzo dobrze to działa. Droga jest stroma, ale tłum gęstnieje. Odnajdujemy się w coraz większym ruchu turystycznym. Ludzi dużo bardziej wypoczętych niż my. Jesteśmy na stacji numer 8? Cały czas wszystkich wyprzedzam. Ilekroć zwalniam, robi mi się nieznośnie zimno. Zaczęliśmy ten film od przeżywania upału, deszczu i tak dalej. Teraz mamy kolejny żywioł do opanowania. Jest zimno. To trochę zaczyna być tortura, w której nie mogę się zatrzymać, bo wtedy zamarznę. Jak się zatrzyma na chwilę, to jest strasznie zimno. Chodźmy. Ale jak się rozglądam i widzę widok dookoła, mam poczucie, jakbym wchodził między gwiazdy. Moi towarzysze zostają w tyle. Idę do przodu, mimo że jestem już skrajnie wyczerpany po 10 godzinach dość szybkiego marszu pod górę. Nie możesz być wielkim vlogerem, jak masz kamerzystę, który robi to samo co ty. Jeśli teraz pójdę bez przerwy, bez spania, bez niczego, to zdążę jeszcze z godzinnym zapasem. Ale będzie to oznaczać 12 godzin bez przerwy. Cały czas sobie myślę, że to jest taki moment, w którym kręcąc vloga trzeba kręcić samego siebie. Nie da się zrobić takiego filmu z operatorem, który by ze mną chodził. Już mam takie fale zmęczenia, że Vloger musi sam wnieść swoją kamerę na szczyt. już moje ciało się poddaje. Doszedłem. Już zaczyna świtać powoli. Ale nie mam siły się cieszyć. Góra Fuji to coś więcej niż najwyższy szczyt Japonii. To symbol tego kraju. Symbol siły, nieugiętości. Kształt Fuji to w Japonii doskonałość. A wschód słońca widziany z góry Fuji to perfekcyjny życiowy moment. Przeszedłem 60 km, żeby doświadczyć tej doskonałości. Wierzę w to, że każde ujęcie filmu to mała historia. Najważniejszą umiejętnością filmowca nie jest wcale obsługa sprzętu, ale bycie w odpowiednim miejscu i czasie. I to jest moment, który chciałem dla Was opowiedzieć. Nie chodzi o te promienie słońca, ale o to, że jestem tutaj, żeby je zobaczyć. I ten moment nie byłby możliwy, gdyby nie całe to zmęczenie i wysiłek, i błędy, i porażka po drodze. Cała moja historia jest w tym wschodzie słońca. Okej.